Państwa bardzo serdecznie z Edmonton w Kanadzie. W dzisiejszym odcinku zamierzałam Wam pokazać mojego Freightlinera, to znaczy oczywiście nie mojego, ale auto, ciężarówkę, którą jeździłam przez ostatnie 2 miesiące na lodach. Cały sezon nim przejeździłam. Dzisiaj już zamierzam go oddać i dzisiaj już go muszę oddać, także stwierdziłam, że na podsumowanie nakręcę film, w którym opowiem Wam, pokażę Wam go z zewnątrz, troszeczkę bardziej szczegółowo, no i może troszeczkę Wam opowiem o specyfikacjach technicznych tej ciężarówki, a w kolejnym odcinku zapraszam Was do środka. Także ten drugi odcinek ze środka, oczywiście tak ostatnio z Volvem robiłam, jest przeznaczony nagrywam go dla moich subskrybentów, z tego względu, że moją ciężarówkę traktuję jak swój dom, więc nie chcę wpuszczać do swojego domu obcych ludzi. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć środek, to zapraszam już teraz do subskrypcji, a jak nie, to już przechodzimy do tego filmu. Także zapraszam. No dobrze, po pierwsze kilka najważniejszych rzeczy. Tutaj, w tym modelu, cała specyfikacja techniczna jest naklejana tutaj. Czyli tak, tutaj mamy trak wyprodukowany w Meksyku. Model, tu jest model, to jest Cascadia, ale tak, silnik DD15, 14,8 litra, 505 koni mechanicznych, skrzynia i ten fuller. No i tutaj było co najważniejsze. Skrzynia, jak to oni tutaj nazywają, standard. Ja w ogóle mam już bałagan, bo się wyprowadzam się z tego traka, dlatego chciałam jeszcze na szybko Wam troszeczkę nakreślić, co jest o nim. Skrzynia dla nas manualna, dla nich standard. Tak się mówi standard, nie manual, tylko standard. Oczywiście to jest taka wersja niby trochę heavy duty, a tym ta heavy dutość, czyli taki trak do zadań specjalnych polega na tym, że ma wzmocnione mosty. Tu jest waga podana. Tyle może razem ciągać, czyli może tam ciągać Super B, ciężkie ładunki. Od czego by tu zacząć? Tu jest moja antena postawiona do radia. Jest zamocowana tutaj, przez to, że widzicie, antena jest na magnes. Cały trak jest plastikowy, cały jest z tworzywa, absolutnie cały calusieńki, więc nie dało się tej anteny nigdzie przyczepić. Dlatego też myślałam, że tam ją przyczepiłam, przez co miała ograniczony zasięg i bardzo dobrze, bo te radia mają zasięg kilkanaście kilometrów i za dużo mi zbierało na i za dużo by mi zbierało na i bym za dużo słuchała, a musiałam być cały czas na radiu i słuchać, co tam się dzieje. A tak to mi tylko zbierało praktycznie z mojego otoczenia, co było wystarczająco, absolutnie wystarczająco, przez co się nie męczyłam, słuchając pierdół. Więc tak. Co Wam chcę powiedzieć o tym moim traku? To jest trak zastępczy, tak jak Wam powiedziałam. Jeździło się nim bardzo spoko, gdyby to był taki trak tak naprawdę na highway, czyli na autostradę, to by mi absolutnie wcale nie przeszkadzał. Ale przez to, że był w zastępstwie dany za taki porządny heavy duty truck, mocny, 600 koni mechaniczny, z innym silnikiem, przede wszystkim mocny, z blokadami, z czym jeszcze? Co tam ten truck miał? A miał Arctic Package, czyli był podwójnie ocieplany. Dlatego byłam trochę zła na to auto, ale tak naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego auta pod tym względem, że nie było z nim żadnego problemu na lodach. Co prawda musiałam co 2 dni robić regeneration, no ale no dobra, godzina stracona, ale on cały czas działał, cały czas jeździł bez żadnego problemu, nic się nie psuło, więc dzięki temu tak naprawdę przejeździłam lody. No dobra, idąc po kolei. Zbiorniki tutaj ma bodajże 600 litrów. Zbiorniki jak zbiorniki, tylko się trochę źle tankowało. Ta półka jest za wysoko w stosunku do wlewu, do tego korka, i jak się wkłada pistolet, to ten pistolet się wcale nie trzyma, bo ta półka go blokuje i on się wysuwa, więc przy tankowaniu trzeba było cały czas stać i trzymać. Bo jak się z kolei go tak całkiem głęboko włożyło, ten pistolet, to on się od razu wybijało, jakoś tam czujniki łapały i wybijało paliwo, więc cały czas trzeba było przy tankowaniu stać przy tym zbiorniku, co mi się nie podobało. To jest zbiornik do decha, czyli do naszego tak jakby AdBlue, tu są akumulatory. Co tu jeszcze? Maski nie będę otwierać, ponieważ maskę najgłupsze w ogóle zamek do maski, jaki można sobie wyobrazić. Wygląda on tak.
I niby jest wszystko spoko, bo się tylko widzicie, tak tutaj otwiera, to odskakuje. No i powinno w miarę to działać, nie? Problem jest taki, że to często właśnie nie działa. Jak się otworzyć, się jeszcze otworzy, powiedzmy, ale jak chce się zamknąć, to trzeba to wkładać tam na siłę. Teraz dobrze działa, bo jest ciepło. To się po prostu zamyka tak. Teraz dobrze działa, bo jest ciepło. Na lodach praktycznie na północy nie mogłam otworzyć maski, bo w mrozach minus 30 już stopni, nie mówię tam już niższych stopniach, niższych temperaturach, ten plastik się kurczył. I jak otworzyłam, to już ten haczyk, to plastik był tak cały skurczony, że nie byłam w stanie go w ogóle odhaczyć. Więc nie dało się otworzyć maski w ujemnych temperaturach, więc któregoś razu to się normalnie ze śrubokrętami tam grzebaliśmy. Chyba z 10 minut otwieraliśmy i otworzyliśmy, a później był jeszcze większy problem do zamku. Niby fajne rozwiązanie, ale tylko w takich optymalnych warunkach dla pracy traka. To jest Kanada, tutaj nie są optymalne warunki pracy często, więc tam była masakra. Żeby sprawdzić głupi olej, to była masakra, żeby się szło, ile się szło namęczyć. No tutaj co mam ciekawego? Tak jest rozwiązany problem wiszących przewodów, kabli. Tak samo jak w Volvie, 2 linie powietrza do hamulców, no i jeden przewód do reszty, do świateł, jakiś tam jeden podstawowy element. Tyle. I tyle. Z siodłem też miałam problem, bo też zamarzało mi siodło, więc dużo musiałam, jak zostawałam czasami sama gdzieś na rozładunku, musiałam odpiąć naczepę, to musiałam się trochę pomęczyć, bo co otworzyłam, to ono mi, w ogóle jak mi się udało zblokować to siodło, że otworzyć, że stało w tej pozycji, to za chwilkę wracało, skakiwało, więc tak to było. Opony, powiem wam szczerze też, że ta wypożyczalnia wypuszcza traki z takimi oponami. Trochę to dziwne było, ale powiem wam, że ja już się z biegiem czasu nauczyłam, że to nie jest sztuka wziąć sobie, być dobrym kierowcą, jak się dostaje auto świetne, ze świetnym wyposażeniem, na świetnych oponach i ze wszystkim i sobie jeździć bezproblemowo. To jest sztuka właśnie dostać auto, któremu coś brakuje. Tak, w tym aucie nie ma praktycznie żadnych blokad. Nie ma, jest tylko jedna tam jakaś blokada międzymostowa, nie ma takiej blokady, żebym sobie mogła zablokować i żeby mi jedna oś ściągnęła. Także często bywało tak, że zajechałam na plac po naczepę. Pod naczepą było całe mnóstwo śniegu, było pół metra śniegu, było mało czasu na to, żeby tą naczepę wyciągnąć. No i wtedy pasowałoby mi tylko założyć łańcuchy na koła i żeby tą naczepę wyciągnąć, żebym ja mogła ją ruszyć. A szczerze było troszeczkę pod górkę, no to już nic z tego, także tutaj w ogóle nie miałam żadnego miejsca na łańcuchy, więc nie było gdzie powiesić łańcuchów, więc byłam całkowicie zależna od drugiego auta, dlatego cały czas jeździliśmy praktycznie też razem, bo żadnych skrzynek, żadnego niczego, żeby sobie to powiesić, więc te opony też takie łysy, jest jakie one łyse. Masakra, te przynajmniej jakieś lepsze. Dlatego w tych blokad tam na północy mi straszliwie brakowało, przez to też musiałam 2 razy więcej myśleć, gdy robiłam jakieś podjazdy na portażach i tak dalej, bo wiedziałam, że jak stanę, to już koniec, to nie ma szans, żebym ja się stamtąd gdzieś wyciągnęła, gdzieś ruszyła. Także błotnik, z drugiej strony mi błotnik brakuje mi błotnika, powinnam tak jeździć tak naprawdę, z tego względu, że w tamtej temperaturze było minus 35 stopni, on już był naruszony, tak musiał być naruszony, ja go tylko tak dosłownie dotknęłam i on odpadł po prostu. W temperaturach to wszystko się kruszy i łamie, więc to jest mało rzeczy technicznych, które wam chciałam powiedzieć o tym aucie. Już dużo rzeczy technicznych jest tak samo. To jest drugi zbiornik. Światła, właśnie, jest coś, co jest bardzo godne pochwały, a mianowicie światła. Ten Freightliner, tak samo zresztą jak jechałam aniołkiem. Przez kilka godzin w ciemności, chyba z godzina w sumie w ciemności, ma świetne światła. Naprawdę świetnie świecą i bardzo dobrze oświetlają drogę. To jest raz. Naprawdę w porównaniu do Volva są absolutnie genialne. No w ogóle to są inne światła, to można powiedzieć, trudno porównywać, ale co jest świetne, to jest kształt tej całej lampy.
boku wygląda to tak. Dzięki temu, że ta lampa nie jest taka płaska jak w Volvie, to ona tyle tego całego błota poślizgowego i tej soli i tego wszystkiego brudu z drogi nie osiada na tej lampie i dzięki temu ona nie brudzi się tak strasznie i cały czas światło jest w miarę mocne, bo w Volvie pasowało co pół godziny stawać i myć lampy i cały czas te światła świeciły już jak świeczki. Strasznie były strasznie słabe, bo po prostu tyle na nich osadzało, przez to są takie dosyć płaskie. I pierwsze co zwróciłam uwagę właśnie jadąc z tym autem, to że światła świetnie świecą, naprawdę świetnie. Co jeszcze tu jest, proszę Państwa? Światła takie same jak w tych wszystkich amerykańskich ciężarówkach. Dwa światełka, czerwone, są brudne strasznie już. Nie mam rękawiczki, nie będę ma wycierać, ale jedno i drugie u dołu jest czerwone, służy za stop, za kierunek, za pozycję, za wszystko. Jedno wsteczne, to u góry. No i tyle, widzicie, no i wszystko starcza. Starcza. Albo dobra, chyba jednak chcecie zobaczyć, powiedziałem się nie. Otworzymy. Dobra, zobaczymy z drugiej strony. Chcę sobie rękawiczkę już od razu. Tu jest trochę ciężej tą maskę podnieść, ale idzie spokojnie. No i tak tutaj to wygląda wszystko. Osuszacz. Z tym było trochę problemu raz. Gdzieś tam troszeczkę się coś zamarzło. Ale wystarczyło wylać alkoholu. Było dalej dobrze. Powiem Wam, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak to auto poradziło sobie z tymi wszystkimi wertepami, z dziurami, bo wydaje się, że jak się jeździ po lodzie, to że ten lód jest płaski, gładki i tak dalej, ale ten lód w pierwszych tygodniach na tym lodzie pojawiły się takie straszne dziury, że jak omijając, starając się jak się tylko dało omijać, to tak czy tak zawsze wpadało się w dziury. Czasami się wpadało w takie dziury, że się aż głową odbijało od sufitu prawie. Naprawdę dziury były czasami masakryczne chwilami, zanim drogowcy zdążyli zalać te dziury i zanim to zamarzło od nowa. Więc ja byłam pewna, że jeżdżąc po tych dziurach po prostu złamie się coś mi się tutaj połamie w zawieszeniu. Myślałam, że na koniec sezonu na pewno jak tutaj otworzę maskę, to któreś te Master Relief, nie, te resory będą połamane, bo po prostu niemożliwe, po tych dziurach się jeździło. Jezu, że to auto wytrzymało. Jestem pełna podziwu do tego auta, że to auto tam wytrzymało. Bo warunki były hardkorowe, warunki były absolutnie hardkorowe. I ludziom często właśnie się coś tam łamało w zawieszeniach. Ludzie pourywali jakieś siłowniki, nie siłowniki. Mieli naprawdę uszkodzenia, wiecie? A to auto dał radę. Trzeba przyznać mu, że dał radę. Tak troszeczkę na niego narzekałam, ale to właśnie tylko i wyłącznie przez to, że dostałam takie auto no bardziej highwayowe, nie jak na autostradę. Takie, głównie chodziło mi o to blokady. Brakowało mi tych blokad, gdy pojechałam na ciężkie warunki, to, że też nie jest dodatkowo ocieplany. No tak, czasami jechałam, jak jechałam i wiał mi tak wiatr od północy, jechałam na wschód, wiatr mi wiał od północy w moje drzwi, to sobie musiałam z lewej strony kot skłaść, bo jednak no minus 40, taki mocny wiatr, to wszystko mi przewiewało przez te uszczelki, było mi zimno, strasznie mroziło. Więc tu od środka grzało, było gorąco, a tu od lewej strony taki chłód. Więc wiecie, to nie było przyjemne, ale auto zasługuje na pełen podziw. Dało radę na lodach, bez żadnej awarii, bez ani jednej awarii. Będziemy mieli naprawdę dużo awarii na lodach.
A to auto radziło sobie świetnie, więc de facto to jestem z niego bardzo zadowolona. No i ładnie sobie tutaj siadła. Lusterka. Jedno jest tak ustawione bardzo na prawą stronę. Ktoś tak sobie ustawił, pewnie, że jeździł po mieście albo gdzieś. Ja tego nie przestawiałam, bo ja tych lusterek nie lubię. Jak się nie jeździ po mieście, to ja tego używałam na lodach i wcale nie było mi potrzebne. Co więcej, jeszcze mi psuło kadr w kamerze, więc dobra, od tego zacznę, bo to się ciężko zamyka zawsze. Dawaj się, zamknij się, no. Zaskocz tam. Dobra, pomóż. Widzicie, czy nie widzicie? Brakuje, no troszeczkę dosłownie brakuje, żeby to wskoczyło. No i nie chcę za nic wejść. O, dobra. Druga strona. Już złapało, to już jest okej. No i dobrze. Czy jest jeszcze coś, co tak sobie myślę, chciałam wam powiedzieć? Chyba tyle. Auto stoi kilka dni niejeżdżone, dlatego też tutaj jest takie zardzewiałe, ale wypożyczalnia już dzwoniła właśnie, że chcą go wziąć na serwis, także auto idzie na serwis, że sobie nasmarują, bo ten smar, który w ogóle na początku mi dali, to mi zamarzał, kompletnie mi zamarzał, nie mogłam otworzyć siodła, nie? Bo zgrzewaliśmy siodło i wbijaliśmy do taki specjalny smar na minus 50 stopni, dopiero wtedy to zaczęło działać. Ach, z fotelem, taka fajna podusia tutaj jest, śmiesznie to wygląda, nie? Ale dobra. Otwórzmy schowek, jeszcze wam pokażę jaki jest schowek. Dobra, jeszcze schowek chciałam wam pokazać. Schowek, co mi się nie podoba, to jest to, że tu jest otwarcie, no nie wiem, czy dałoby się to inaczej rozwiązać. A dopiero tam się idzie i często jest tak, że ten schowek się do końca nie otworzy i nie idzie tak się rozłożyć i często bywało tak, że ja otwieram, musiałam kogoś poprosić, żeby mi tutaj otworzył drzwi, bo akurat mi się zblokował albo coś. Schowek jest... To schowek jak schowek. Ten schowek ciągnie się pod całym łóżkiem i ma jedną ścianę na przegrodę, którą można sobie postawić w dwóch miejscach. Ona ma po prostu takie rowki i można sobie wstawić tą przegrodę gdzie się chce, więc aczkolwiek ja tutaj mam tak w 1/3 postawioną tą przegrodę, bo gdybym miała jeszcze dalej, to bym po prostu nie sięgnęła stąd tak czy tak. I te rzeczy, które były na końcu, to bym nigdy tylko pakowała w ten schowek, a nigdy bym tego nie używała. Więc i tak bym nie mogła ich dosięgnąć, bo by było naprawdę super głęboko, musiałabym wchodzić do tego schowka. No i tak wygląda schowek. Kliny pod koła obowiązkowe wszędzie. Boję się śrubka, wiecie, one są połączone do kliny łańcuszkiem, ale gdzieś śrubę zgubiłam. Skończył się sezon, no teraz już się śruba odkręciła. Więc schowek z drugiej strony, wielka szkoda, bo z drugiej strony... Bo z drugiej strony nie ma drzwi, nie ma dostępu do schowka, więc to jest coś, co mi przeszkadzało, z tego względu, że w tym schowku mogłam sobie trzymać na przykład łańcuchy. A przez to, że tutaj nie ma drzwi, to nie mogłam. Tam się mieściły akurat w sam raz wszystkie pasy, ale nie było miejsca już na łańcuchy, na to, żeby mnie na wszelki wypadek łańcuchy założyć na koła, bym została gdzieś sama i bym się gdzieś zakopała. No to nie miałam gdzie tego włożyć, a trudno, żebym w środku, przez środek pod łóżko podnosiła łóżko i wrzucała łańcuchy do środka, bo to było coś nie tak. Także trochę brakuje tych drzwi, tych drzwiczek z drugiej strony, aczkolwiek no to jest wersja taka, wiecie, super podstawowa, auto z wypożyczalni, więc takie minimum, ale i tak dałam radę z tym minimum.
Co do skrzyni, to skrzynia 18, czyli 4 biegi na dole, podwójne, czyli połówki, 4 biegi na górze. No i co? I 2 do tyłu, na dole. Jeśli chodzi o samą skrzynię biegu, to skrzynia biegu, jak to w każdym aucie, która nie ma jednego kierowcy, tylko co chwilkę jeździ kto inny, no jest dosyć zmęczona, była bardzo zmęczona, czasami czasami nie chciała przyjeździć do jakiegoś biegu, czasami trochę zgrzytnęła, ale ogólnie to dobrze chodziła, dosyć dobrze, po prostu czasami no, nie chodziła do końca tak, wiecie, jak nowa skrzynia, ale w sumie to dzięki tej skrzyni de facto nauczyłam się jeździć bez sprzęgła. Jak wiecie, zdawałam prawko, to zdawałam na manualu oczywiście, ale jeździłam ze sprzęgłem, także cały czas podwójnie wysprzęglałam. Ale wiecie, jak przyszła prawidłowa jazda, stwierdziłam, że tak na lodach tutaj cały czas się biegami mieszało normalnie tam i z powrotem, do góry i na dół, więc stwierdziłam, że będzie świetna okazja auto z wypożyczalni, żeby się nauczyć jeździć właśnie bez sprzęgła, także okazało się, że zapytałam się Chrisa, jak się jeździ właśnie bez sprzęgła, powiedział, że tak samo, tylko musisz jednym zdecydowanym ruchem po prostu dźwignię na odpowiednich obrotach. Także powiem wam, że byłam bardzo zaskoczona, że mi to tak łatwo poszło, bo myślałam, że będzie dużo trudniejsze, a się okazało, że no wiecie, po prostu odpowiednie obroty i bieg sam wchodzi. Także no, jak się już człowiek nauczy jeździć tą skrzynią, to rzeczywiście jest spoko, bo nie trzeba używać sprzęgła. Także teraz z kolei jeżdżąc bez sprzęgła i porównując do skrzyń synchronizowanych w Europie, to z kolei teraz mam mniej roboty, no bo teraz ja muszę sprzęgło tylko do jedynki, a później sobie jeżdżę, wiecie, całkowicie bez sprzęgła, więc to jest dosyć fajne. Chociaż powiem wam szczerze, że jak byłam bardzo zmęczona, byłam bardzo zła i musiałam tymi biegami tyle mieszać, jedną i drugą, to mi te biegi zgrzytały wtedy, nie chciałam wchodzić. Po prostu się denerwowałam, zmieniałam na nie takich obrotach. I jeszcze się wtedy bardziej denerwowałam, że ten bieg mi nie chce wejść, wtedy je przeklinałam, bo stwierdzałam, gdybym była w Europie, to bym była zmęczona i to bym się nie denerwowała na to, że mi ten bieg nie chce wejść, bo by wchodził po prostu. Wcisnęłabym sprzęgło, odpowiedni bieg i koniec, nie? Albo na wysokich obrotach, albo na niskich, a tutaj po prostu nie wchodził, więc no to mnie denerwowało. Ale dobra, szukajmy, jesteśmy. No dobrze, proszę Państwa, to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przypominam Wam o tym, że jeżeli chcecie zobaczyć odcinek ze środka tego Highlinera, to zapraszam do subskrypcji i wtedy będziecie mogli zobaczyć ten odcinek. Także dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczymy, jakim następnym autem będę jeździć. Jeszcze nie wiem.